Dzień dobry. Dzisiaj jest 14 września. To znaczy, że w Niemczech odbywa się dzisiaj tak zwany Probewarnung, to znaczy alarm próbny wysyłany przez sieci komórkowe. Zawsze to jest w drugi czwartek we wrześniu, co roku od kilku lat. Wiele osób hat das übersehen, to znaczy, że po prostu tego nie zauważyło, tej informacji w mediach i bardzo się wystraszyło. I z tej okazji, tego właśnie, że ktoś się wystraszył, tego kiedy mu nagle tak strasznie głośno dzwoni telefon, i z tej okazji, że ten telefon, to Probewarnung wystraszyło klientów, zrobię dzisiaj lekcję na temat czasownika erschrecken, czyli przestraszyć lub przestraszyć się. Przede wszystkim jest czasownik schrecken, to znaczy też tak jakby przestraszyć. Czasownik erschrecken, przestraszyć lub przestraszyć się. Jest rzeczownik der Schreck. Na pewno znacie tą taką zieloną postać, niezbyt piękną, z tego filmu dla dzieci, dla wszystkich właściwie. Czyli nazwa Schreck oficjalnie pochodzi z języka niemieckiego. Jest też słowo schrecklich, takie przerażające jak coś jest, okropne. Schrecken, erschrecken pochodzi z języka althochdeutsch, to znaczy ze starowysokoniemieckiego, takie schrecken było, a tak naprawdę to pochodzi z indogermańskiego, das indogermanische, IDG to jest ten skrót, to znaczy tutaj właśnie sker, to oznacza skakać, czyli uwaga, czasownik wystraszyć kogoś pochodzi od czasownika skakać, podskakiwać. Mamy następujące wersje czasownika erschrecken. Jedna wersja potoczna, czyli taka niechlujna językowo, niepoprawna gramatycznie. Jedna. I mamy dwie wersje poprawne gramatycznie. A więc ile jest łącznie wersji czasownika erschrecken? 3. Pierwsza wersja, ta taka potoczna, że tak wiele osób mówi niepoprawnie, to jest ich habe mich erschreckt. Ja się wystraszyłam lub wystraszyłem. To jest wersja niepoprawna gramatycznie, więc ją przekreślę na wszelki wypadek. Na pewno ważne, że tutaj jest czasownik haben, to jest taka informacja ważna. Dlaczego nie może być ich habe mich erschreckt? Ja wystraszyłam się, ponieważ ich habe mich erschreckt tak naprawdę by znaczyło, że ja wydałam z siebie dziwny dźwięk typu hu hu, hu hu i ja sama na ten mój własny dźwięk zareagowałam przestrachem. To by było ich habe mich erschreckt. A więc dlatego ta forma jest tutaj gramatycznie niepoprawna. Ale co w niej w razie czego jest ważne? Ważne jest, że przestraszyć kogoś to jest kogo co erschrecken, tak jak tutaj mamy to mich, czyli ten taki tutaj czwarty przypadek. Więc to jest poprawne i na pewno haben jest poprawne. Otóż przejdźmy najpierw teraz do wersji już pierwszej poprawnej, czyli kogoś wystraszyć. In schrecken versetzen, czyli u kogoś wywołać strach, kogoś wpędzić w strach, wprowadzić w stan strachu. I ten czasownik odmienia się tak jakby normalnie, czyli ich erschrecke, du erschreckst, sie es erschreckt. Wir erschrecken, ihr erschreckt, sie albo sie z dużej litery, erschrecken. I on się łączy z haben, czyli uwaga, czasownik wystraszyć kogo co łączy się z haben. To już w tym było ich habe mich erschreckt, prawda? Czyli uwaga, czasownik erschrecken w znaczeniu kogoś wystraszyć łączy się z haben i odmienia się tak jakby standardowo ich erschrecke, du erschreckst. Przykłady. Kogoś mocno przestraszyć, takie wyrażenie. To będzie kogoś, jemanden, heftig erschrecken. Heftig, tak właśnie mocno. Pies przestraszył gołębie. W dwóch czasach, czyli będzie der Hund hat die Tauben erschreckt. I tutaj już widzimy, że jest to czasownik słaby, bo mamy erschrecken, erschreckte, erschreckt i łączy się z haben, bo on jest tranzytywny. Der Hund hat die Tauben erschreckt. Przykład taki z mediów. Pani w przedszkolu czy wychowawczyni, opiekunka w przedszkolu przestraszyła dzieci w przedszkolu za pomocą takiej maski jakiejś
przerażającej. To erschreckte to jest forma preteritum. Można by to zrobić jak? Hat erschreckt. Ja? Czyli Erzieherin hat Kinder im Kindergarten mit einer Gruselmaske erschreckt. Co znaczy to zdanie? Erschreckte Tauben fliegen hoch zum Himmel. Oczywiście chodzi mi głównie o tę część. Erschreckte Tauben, czyli przestraszone gołębie. Skoro der Hund hat die Tauben erschreckt, pies przestraszył gołębie, to te Tauben są teraz erschreckt, są przestraszone i do tego teraz już fruną wysoko ku niebu. Tak samo jak z biletami. Skoro ja bilety kupiłam, to bilety są kupione. Tak, kupione bilety leżą w pudełku. Tam mieliśmy do czynienia z partycipem jednym, a tutaj, proszę bardzo, drugi partycip. Die Maßnahmen to są środki, jakieś metody i bardzo często, kiedy o czymś negatywnym jest mowa, to się mówi, że są takie przerażające metody. Tutaj jest literka D, czyli będziemy robić przerażające. Tam mieliśmy przerażone gołębie, a tutaj będziemy mieć przerażające metody, czyli takie metody, które przerażają. To jest tutaj imiesłów współczesny, tak? Czyli partycip eins po niemiecku i to się robi przez literkę D. Dodane do czego? Do bezokolicznika i jeszcze tutaj muszę wrzucić co? Końcówkę. Erschreckende Maßnahmen. To będą takie przerażające. Może być też die erschreckenden Maßnahmen. Przechodzimy do tej drugiej poprawnej wersji czasownika erschrecken, czyli się przestraszyć, czyli zmiana stanu. To znaczy in Schrecken geraten. Tam było in Schrecken versetzen, czyli kogoś wpędzić w strach, a tutaj mamy popaść w strach. Ja, geraten, geriet, geraten. Einen Schrecken bekommen. Dostać strach. I ten czasownik, ta wersja druga, łączy się w czasie przeszłym perfekt z sein. Dlaczego? Bo jest zmiana stanu. Ktoś był spokojny i radosny, prawda? Szedł sobie po łące i sobie śpiewał tam tra la 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 i nagle coś się zdarzyło i nagle jego stan się zmienił. A więc musi być ten czasownik z sein. I formy są takie. Erschrecken, erschrak, erschrocken, ist erschrocken. Tam było erschrecken, erschreckte, erschreckt, hat erschreckt, prawda? Forma taka kogoś przestraszyć. Natomiast jak ktoś zmienił stan na wystraszony, to będzie erschrecken, erschrak, ist erschrocken. Proszę, dziecko przestraszyło się psa. To będzie das Kind erschrak vor dem Hund. Po polsku przestraszyło się kogo czego, a po niemiecku przestraszyło się przed czymś. I to jest to erschrak, a więc jest to czasownik tak zwany mocny, nieregularny. Erschrecken, erschrak, erschrocken to jak kommen, kam, gekommen, fahren, fuhr, gefahren, gehen, ging, gegangen należy do tej listy czasowników nieregularnych. Zamieńmy to na perfekt, proszę. To będzie das Kind ist vor dem Hund erschrocken. Tu już piszemy przez CK. Tutaj wpisałam do Google'a, do wyszukiwarki erschrockenes Gesicht, czyli twarz przestraszona. I tutaj widzimy rzeczywiście erschrockenes Gesicht. I to jest dowód na to, że tutaj jest zmiana stanu, ponieważ te osoby na pewno tak nie wyglądają na co dzień, tylko po prostu zmieniły stan z spokojnego na przestraszony. I właśnie tak się mówi, że zrobić taką przestraszoną minę, ein erschrockenes Gesicht machen. Moje pytanie jest następujące. Czy zamiast tego erschrockenes Gesicht machen można by zrobić erschrecktes Gesicht? No bo tam mieliśmy erschrecken, erschreckte, erschreckt. Dlaczego nie mogę powiedzieć erschrecktes Gesicht? Skoro było, że erschreckte Tauben, przestraszone gołębie. Nie, to wynika z gramatyki, ponieważ kogo co erschrecken nie pasuje do twarzy, bo nie można przestraszyć czyjejś twarzy. Można przestraszyć osobę. Natomiast nie mogę powiedzieć, ja przestraszyłam jego twarz. On sam, prawda, nie był wystraszony, ale jego twarz ja przestraszyłam. Nie. W związku z tym nie można użyć słowa erschrecktes Gesicht, przestraszona twarz, tylko erschrockenes Gesicht, czyli na skutek erschrocken, przestraszona twarz. Zadanie domowe. No i taka w sumie zagadka.
Proszę bardzo sprawdzić, co oznacza to słowo die Heuschrecke. I drugie pytanie, dlaczego to coś, co właśnie nazywa się Heuschrecke, czyli skąd wzięła się nazwa Heuschrecke dla tego czegoś, co się nazywa Heuschrecke. Może taka mała podpowiedź. Mówiłam o tym na początku trochę, można wysnuć stąd wniosek. Synonim do tego słowa jest das Heupferd. Dziękuję za uwagę i zapraszam Was za tydzień na kolejną lekcję.